Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. To jest druga część do filmu, w którym robimy taką bluzeczkę, taki sweterek. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to zapraszam Cię do części pierwszej. Tam tłumaczę dokładnie, jak wykonać wzór, jak dokonać obliczenia. A w drugiej części skupiamy się już na wydzieleniu rękawów na korpusie. Czyli tak naprawdę skończyłam tą część. Ja zaczynam od momentu, w którym mam gotowy korpus, gotowy, zrobioną wzór już nie z próbki, tylko taki właściwy, czyli ja już jestem na etapie, kiedy będę sobie wydzielała rękawy i będę tworzyła tutaj ciąg dalszy środkowej części, no i później oczywiście powiem Wam, jak doczepić rękawy i również w tej części powiem Wam, jak zrobić ściągacz na część dolną i ściągacz na rękawy. Tak naprawdę jest to ten sam ściągacz, więc pokazuję go tutaj w tej części na dolnej. Oczywiście część na rękawy jest taka sama, tylko mówię, jak sobie ją trzeba zmniejszyć, żeby uzyskać ściągacz bardziej ściągnięty. Oczywiście taki ściągacz nie jest konieczny, ponieważ bluzeczkę można zakończyć bez ściągacza. I dodatkowo również mówię, że na górze też można wykonać taki ściągacz, czego ja nie zrobiłam, bo tak mi się podoba, ale również taki ściągacz można zrobić tak samo na górze. Więc oczywiście, jeśli robisz ze mną dalej, to ja zapraszam, pokażę Wam całą część, ciąg dalszy. Czyli tą część robię do momentu, kiedy już widzę, że zachodzi mi poza pachę, jest luźno. Pamiętajcie, że ten dekolt jest szeroki i on taki będzie, ponieważ robimy bluzeczkę z koła luźną, więc on będzie szeroki. Na samym końcu możemy sobie jeszcze ją zawęzić. Jeśli się zdarzyło, że ten łańcuszek był dla Was za szeroki, pokażę Wam wzór, który spowoduje, że zawęzimy ten łańcuszek i on nie będzie Wam spadał i będzie fajnie się też układał. Natomiast oczywiście po zrobieniu próbki zaczynamy właśnie tworzyć wzór, nabieramy taką liczbę oczek, jaka Wam pasuje. Pamiętajcie, żeby dojść do szerokości piramidki, która Was interesuje. Mam nadzieję, że to łączenie jest tutaj w miarę jasne. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli byłoby coś niejasne, to postaram się nagrać osobny film, tylko pokazujący te łączenia i te 4 rzędy. Może wtedy będzie jakoś prościej. Nie wiem, na ile jest to w tym momencie zrozumiałe, także dajcie znać, czy macie jakiś z tym problem. I robimy. Oczywiście mierzymy na bieżąco. Sprawdzamy, gdzie rozszerzenia, w którym rzędzie. Ja Wam podałam, że zaczęłam rozszerzenia po skończonym 4 takich piramidkach z 2, a później moje piramidki już były tutaj 1, 2, 3, 4, 5 rzędów, cały czas tak samo, bez zwiększania, ponieważ tak zakończyłam. Ja zakończyłam na wysokości około 16 cm. Tyle potrzebuję, żeby do momentu, gdzie mam dekolt, do momentu połączenia z pachą, mogę już rozdzielać. I teraz rozdzielanie. Właśnie, jak sobie to podzielić, to rozdzielanie? Oczywiście tak samo jak robiliśmy wyliczenia, czyli mniej więcej liczycie sobie te segmenty i patrzycie, ile potrzebujecie segmentów na Wasz rękaw. Ja na przykład skończyłam tutaj, to jest mój ostatni rząd, gdzie zrobiłam sobie piramidkę i w tym momencie tutaj mam połączoną piramidę. Jeszcze tutaj nie mogę znaleźć, o tutaj jest. Zobaczcie, tu mam sznureczek, więc on mi mówi, że to był ostatni rząd i ja zrobiłam piramidkę i zaczepiłam ją tutaj teraz o tę środkową część tutaj. Jak gdyby skończyłam ten pełny wzór. Natomiast teraz będziemy rozdzielać rękaw i co należy zrobić? Przede wszystkim zaznaczyć sobie spinaczem, ile zostawiacie piramidek na rękaw. Ja postanowiłam, że zostawię 7, czyli mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli tak sobie układam, żebym wiedziała, gdzie jest 7 i tak jak Wam wcześniej wspominałam, można sobie zmierzyć centymetrem, gdzie jest Wasze 7 cm. Tutaj widzicie, zobaczcie, jak ja tak zobaczę, to jest około 17 cm, więc to mi daje jakieś 34 cm, więc mniej więcej tak jak zakładałam, około 35. Wiadomo, że tu się jeszcze zagina, więc tam można wyprostować. I jeszcze jedno łączenie będzie dodatkowe. No i tak samo zrobiłam sobie z tej strony. Wymierzyłam sobie, ile potrzebuję mniej więcej tutaj. I adekwatnie tutaj z drugiej strony również zostawiłam 7 cm. Czyli to jest dokładnie ten podział,
na piramidki, czyli rozdzielamy jak gdyby na piramidach, czyli 7 piramid z tej strony, 7 z tej strony, 10 z tej i 10 z tej. Ale pamiętajcie, że to od Was, przepraszam, muszę tutaj sobie ustawić, zależy jak sobie wydzielicie. Ja tylko pokażę Wam, w którym momencie rozdzielamy i jak to robimy. Czyli tak, robię po skończonym rzędzie z piramidą. Ja tak robię. Wiadomo, że nie za każdym miejscem ta piramida wychodzi w tym samym miejscu, ale akurat u mnie tak się zdarzyło i nie jestem w stanie Wam pokazać innej opcji, ponieważ no, musiałabym skończyć na innej piramidzie. Na przykład widzicie, że ta piramidka kończyła się tutaj. Rząd wcześniej, tutaj była rząd wyrównujący. Też by można było na tym rzędzie rozdzielić. Akurat u mnie się zdarzyło tak, więc jeśli możecie, to też skończcie na w tym miejscu, bądź po prostu sami pokombinujcie, jakby to można było zrobić, ponieważ ja Wam za chwilkę pokażę, że to nie wymaga jakichś wielkich umiejętności. Chodzi tylko o to, żeby sobie to po prostu ładnie rozdzielić. I teraz tak, zaczynamy od tego miejsca. No i ja zrobię to w taki sposób. Skończyłam na piramidzie i zaczepię sobie ją, tak jak powiedziałam wcześniej, no tutaj akurat zaczepię może jednak oczkiem ścisłym, tak? I teraz tą piramidę już pomijam, ale żeby była kontynuacja wzoru, ja tutaj muszę zacząć już wzór, czyli muszę przygotować sobie moje V, czyli tak, raz, jedno oczko łańcuszka, dwa i teraz pomijam tą piramidę i dodam sobie, tak naprawdę nie muszę dodawać tych oczek zbyt dużo, bo tak naprawdę my tworzymy tylko przestrzeń pomiędzy, której kiedyś będzie piramida, więc dodam, można dodać sobie na przykład 5 oczek łańcuszka, 4 oczka łańcuszka. Myślę, że dodam po prostu 4. Czyli zobaczcie, raz, dwa, trzy, 4. 4 oczka łańcuszka. Już sobie tutaj jeszcze znajdę znacznik, żeby zaznaczyć to miejsce moje początkowe. Następnie pomijam te 7 piramidek, czyli raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i w tym miejscu muszę zrobić dokładnie kontynuację wzoru, czyli moje V. I w miejscu, gdzie obecnie mamy, zobaczcie, te 4 oczka łańcuszka, tutaj brakuje tej części, ale na razie jej nie zrobimy, bo nie mamy na czym, więc jak gdyby na razie rozdzielamy tylko oczkami łańcuszka, a później sobie do tego przejdziemy i jeszcze zrobimy. No i teraz oczywiście mamy już sytuację prostą, musimy wykonać ściek taki sam jak tutaj jest do końca i znowu raz, dwa, 3. Można, tak jak mówię, dodać tutaj więcej oczek, wtedy jeszcze troszeczkę więcej się nam to poszerzy. O 5 oczek na przykład łańcuszka, byleby nie za dużo i nie za mało. Myślę, że 5 to jest takie wystarczające. Tu tak naprawdę ten ściek, który byłby pomiędzy, to byłby ten tutaj, czyli 3 oczka łańcuszka, półsłupek i 3 oczka łańcuszka, więc nawet by można dodać 6 oczek, ale ja jak gdyby nie dam rady zrobić tego ściegu tutaj, więc na razie mam tylko zrobione to, ale w późniejszym rzędzie tutaj będzie jeszcze co innego, więc pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Ale mi to wystarczy, ponieważ nie muszę zbytnio rozszerzać bluzki. I mamy oczko łańcuszka i V i znowu 3 oczka łańcuszka. Tutaj zaczepiam. Raz, dwa, 3. A tutaj robię V. I teraz tak, oczywiście nie będę pokazywać jeszcze raz tego samego, ale zatrzymam się w miejscu, gdzie miałam znowu wyznaczony rękaw. I znowu mam zaznaczoną tą przestrzeń, na której rozdzielam, a 7 piramid mam w środku. Czyli tutaj już wypinam sobie znacznik, robię ten wzór mój V. Następnie robię oczywiście tyle samo oczek łańcuszka, co tam, czyli sobie zrobię 4 oczka łańcuszka. Pomijam też 7 piramidek. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. I znowu przechodzę tutaj do tej części, czyli już mogę sobie to wypiąć i przerabiam tutaj moje V. No i oczywiście dalej kontynuuję tak samo, aż do początku.
Ok, doszłam już do początku i zobaczcie, tutaj oczywiście muszę zrobić jeszcze 3 oczko łańcuszka i tutaj, tak jak wcześniej wspominałam, od razu połączę sobie tutaj w środku tą część. Mamy zrobioną już zrobiony podział na rękawę. Tak to teraz wygląda, że będziemy pracować tylko już na środkowej części. Do rękawów wrócimy sobie jeszcze później. Teraz już po zrobieniu tak naprawdę tej części możecie sobie założyć na siebie, sprawdzić, czy Wam tu dziś nie uwiera. Ewentualnie jest jeszcze, tak jak mówiłam wcześniej, opcja do robienia tutaj szerzej, ale to wymagałoby większych umiejętności, bo musimy rozszerzać o kolejne symetryczne panele, ale ja się już to nie chcę bawić, tak jak wcześniej Wam wspominałam, robimy na taką szerokość od razu, żeby Wam pasowała i ten łańcuszek też powoduje to, że my tak naprawdę tutaj będziemy sobie przerabiać i zmieniać tutaj jeszcze to położenie, ale do rękawów dojdziemy później. Teraz wykonujecie cały czas tak samo w okrążeniach, tak jak wcześniej, tylko tą część na tułów. I w zależności od tego też, jak tutaj skończyliście, tak jak Wam wcześniej wspominałam, wszystko jedno, na którym rzędzie skończycie, po prostu pomiędzy tym rzędem, tak jak tutaj żeśmy rozdzielali, a jednym, a drugim, musi być po prostu jakaś liczba oczek łańcuszka, żeby nam się zgadzało, bo teraz popatrzcie, mamy tutaj koło siebie, już przybliżę, 2V, więc po prostu brakuje nam tego trzeciego wzoru, tak? Dlatego dobudowałam sobie tą część. Jeżeli będziecie rozdzielać przy innych rzędach, to też prawdopodobnie nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia, czy rozdzielać się tak jak ja, czy inaczej. Po prostu musicie zachować jakąś liczbę oczek łańcuszka, żeby sobie później wyrównać cały ścieg i ładnie wyglądał. Ok, czyli zobaczcie, no ja miałam taki rząd przygotowujący teraz, więc teraz wchodzę na rząd z kolei z piramidką, więc od razu zrobię sobie tutaj piramidę. Raz, dwa. No i właśnie teraz zobaczcie, w zależności od tego, na jakim jesteście wzorze, na jakim rzędzie, to musicie uzupełnić o środkową część. Tutaj akurat może komuś wejść piramidka, może komuś w ogóle wejść coś innego. Dlatego mówię, to nie ma znaczenia, na czym stanęliście. Ważne, żeby sobie uzupełniać zgodnie ze wzorem. A zawsze jest tak, że jak robimy tą piramidkę, to później musimy wykonać ścieg półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. Więc dokładnie tak zrobię. Zobaczcie, tylko zrobię to w tej części. Zrobię półsłupek, oczko łańcuszka, no i tutaj zrobię sobie jeszcze raz półsłupek. Zrobiłam to wszystko nie wbijałam się w żadne oczko, nie ma to znaczenia, po prostu, żeby była kontynuacja wzoru. I tyle. I teraz pracujemy oczywiście cały czas tak samo. To samo musicie zrobić przy drugim rękawie. Myślę, że już nie muszę tego pokazywać. Po prostu uzupełniacie o przestrzeń, której Wam brakuje, a mi brakowało właśnie tej przestrzeni. Dobrze, słuchajcie, ja zrobię sobie jakąś część już tej bluzeczki do któregoś momentu i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda i jak będę sobie wykańczała na końcu. Czyli tak naprawdę tutaj z tej strony zrobię tak samo, co tutaj. Uzupełnię o to, a tymczasem cały czas będę sobie pracowała w okrążeniach, pamiętając, żeby sobie mniej więcej znaczyć tutaj, gdzie macie początek, to też widać, bo to jest wyżej, no i wybierać stosowne łączenie, takie jak Wam jest wygodne, takie jak sobie tam zabraliście. Dobra, no to ja robię i spotykamy się, jak już przerobię większą część. Ok, tak wygląda już bluzeczka zrobiona, to znaczy tą część, którą właśnie rozdzielaliśmy i ja uzyskałam wysokość około 30 cm i ta bluzeczka to jest taka wersja na zdjęciach, co widzieliście, bez obrąbienia, bez żadnych ściągaczy. W zasadzie tak by można ją zostawić. Jeśli dekolt jest dla Was za szeroki, można zrobić oczkami ścisłymi jeszcze dookoła obrębienie, ale to pokażę Wam na końcu. Ja teraz tego jeszcze nie będę robiła, bo w zasadzie u mnie dobrze leży, więc po prostu zrobię tylko jeden rząd, żeby wyrównać. I teraz w taki sposób można zostawić bluzeczkę, jeśli chcecie skończyć i chcecie mieć właśnie takie falowania bez po prostu żadnego obrębienia. Tu pod rękawem również można w taki sam sposób zostawić, bo tutaj ładnie wszystko wygląda. I oczywiście wtedy kończymy na zrobieniu takiej piramidki.
Ja postanowiłam zrobić jeszcze inną wersję, czyli wersję właśnie ze ściągaczem. Dalej jest to wersja krótka, ponieważ ja chcę, żeby to było takie ubranie na cebulkę warstwowe, czyli pod spodem chcę, żeby było coś dłuższego i na to właśnie taka krótsza bluzka. Dlatego postanowiłam, że zrobimy sobie jeszcze do tej części ściągacz. Tak jak mówię, od Was zależy, jak ostatecznie będzie wyglądała ta bluzeczka. Czy z krótkim rękawem, czy z długim, czy krótka, czy długa. Ja oczywiście pokazuję Wam tą wersję taką najdłuższą, czyli jeszcze z ściągaczem. Natomiast oczywiście w taki sposób można już zakończyć bluzeczkę i robić na przykład kolejną. Słuchajcie, dobrze, jeśli chodzi o ściągacz, to będziemy sobie teraz pracować tam i z powrotem, czyli pionowo. W taki sposób kończymy na przykład na piramidce. Ja skończyłam akurat tutaj na zaczepieniu całej piramidki i pokażę Wam, jak teraz zrobić sobie taki fajny ściągacz. Oczywiście długość tego ściągacza też zależy od Was. Szerokość też, ponieważ wszystko zależy od tego, czy chcecie zawęzić bluzkę, czy chcecie, żeby była w miarę dalej taka sama. Czyli tak, jestem w miejscu, w którym zaczepiłam sobie dosłownie, już się przybliżam, zaczepiłam sobie moją piramidę, tak jak Wam wcześniej wspominałam, tutaj akurat to łączenie wykonuję w środku i tutaj zaczynamy od tego momentu robić ściągacz. Wysokość ściągacza oczywiście też zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Ja postanowiłam, że nabiorę 20 oczek łańcuszka, czyli po prostu raz, to jest moje pierwsze oczko, można sobie zaznaczyć i dalej 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nabieram jeszcze jedno jako oczko brzegowe, ale zaczynam od tego tutaj drugiego. Odwracam łańcuszek, pracuję na tylnej pętelce, robię narzut, wbijam się w tą drugą pętelkę, przeciągam włóczkę i przeciągam przez te dwie pętelki. Mój ściągacz będzie składał się z oczek ścisłych nawijanych, czyli tak zwanych z narzutem. I na początek musimy przerobić sobie ten pierwszy łańcuszek, czyli wbijamy się tą środkową tutaj pętelkę, ale potem będziemy sobie już wybierać tylko tylną pętelkę, po to, żeby powstał ładny ścieg ściągaczowy. Czyli tutaj przerabiam oczka ścisłe z narzutem. Cały czas tak samo do końca pobieram sobie środkową pętelkę. Trzeba tylko pamiętać, żeby przerobić tyle, ile nabraliście oczek, czyli u mnie te 20. Już tutaj dochodzę do końca. I dosłownie dwie pętelki, czyli tak, to jest przedostatnia. I ostatnia jest tutaj, tak gdzie zaznaczyłam, ale pobieram nie jak gdyby to, co zaznaczyłam, tylko z tyłu tą pętelkę końcową. No i mamy przerobione w ten sposób łańcuszek oczek ścisłych z narzutem. I teraz będziemy zaczepiać ten łańcuszek o oczka łańcuszka, które mamy tutaj. Wyszukuję sobie oczek, które mam puste, czyli tak, tutaj zaczynałam, więc pierwsze wolne oczko jest tutaj. Wkładam szydełko, przeciągam i robię oczko ścisłe. I w następne oczku robię dokładnie to samo, czyli przekładam i przekładam tutaj. Czyli zaczepiłam o dwa oczka ścisłe, następnie odwracam bluzeczkę w taki sposób, żeby pracować teraz na tej stronie. I tak, za każdym razem pomijam te dwa oczka ścisłe i dopiero zaczynam od tego, gdzie mam wzór. I teraz będziemy również robić oczka ścisłe z narzutem, ale będziemy pobierać tylko tylną pętelkę od łańcuszka. Należy popatrzeć z góry, jak biegnie łańcuszek. Musimy widzieć tutaj łańcuszek, taką pętelkę przednią i tylną.
Nie mylić sobie tutaj z tą, bo ona jest totalnie nie z oczka, czyli ta pętelka. Natomiast my wbijamy się jak gdyby w środek tego oczka, zahaczamy tylną pętelkę i również przerabiamy w taki sam sposób, pobierając włóczkę, wkładając w środek tutaj, przeciągamy. No i możemy albo przeciągać tak jak ja, przytrzymując sobie tutaj tą pętelkę, żeby ona się nam nie zmniejszyła, albo druga metoda jest taka, że puszczamy i przekręcamy szydełko tak, żeby przeszło tutaj od tej strony. Jak Wam jest wygodniej, wszystko zależy od tego, jaką technikę sobie opracujecie. Ja w zasadzie zawsze przekręcam od strony tam zewnętrznej tutaj i wtedy jest mi wygodniej. I tak oczywiście robimy do końca, cały czas. Oczywiście ja już kiedyś pokazywałam ten ściągacz, więc na pewno osoby zaawansowane już wiedzą, jak go robić. Natomiast na końcu przerabiam dwie pętelki, czyli przednią i tylną, czyli całe oczko łańcuszka. I znowu tutaj dojdę do końca. I mam zaznaczoną pętelkę, więc nie szukam. Przerabiam całe, znowu oczko do góry i ponownie odwracam. Będzie to taka zabawa, będziemy robić cały czas tam i z powrotem, zaczepiając tutaj o te pętelki na bluzeczce. I tutaj znowu zaczynam od tylnej pętelki, znaczę sobie całe oczko i przerabiam do końca, pamiętając, żeby również przerobić to ostatnie oczko zaraz tutaj przy krawędzi, czyli mam tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i ostatnia tutaj jest pętelka. Czasami warto sobie ją zaznaczyć, nawet jak teraz sobie ją zaznaczycie, będzie Wam prościej później ją znaleźć. I tutaj z powrotem zahaczamy o następne dwa wolne oczka, z tym, że to oczko mam zajęte, bo widzę tutaj pętelkę, więc szukam wolnej pętelki, zahaczam raz i zahaczam dwa. I znowu odwracam i dzięki temu, że zahaczyłam sobie oczko, wiem, w które mam się bić i pracować dalej. Czyli jak gdyby znowu robimy sobie w tylną pętelkę oczka ścisłe. Ja jeszcze się tutaj na chwilę zatrzymam, ponieważ tak naprawdę pokazałam Wam ściągacz przy zaczepianiu o dwa oczka, ale ja też sama jeszcze muszę wypróbować, czy dwa oczka to nie będzie za luźno. Może się okazać, że będę musiała robić na zmianę. Raz 2 oczka, raz o 3 oczka zaczepiać, ponieważ tak naprawdę to dopiero musicie sobie sami dostosować. Wszystko zależy od tego, jaką macie szerokość bluzeczki i czy ściągacz chcecie, żeby bardziej ściągnął, czy nie. Niestety metodą prób i błędów czasami lepiej zrobić krótszy ściągacz, żeby tylko sprawdzić, jak on się będzie zawijał, ściągał. I samemu spróbować po prostu, czy robimy za każdym razem o 2 oczka, czy czasami robimy też o 3 oczka, czyli na zmianę. Ja wypróbuję teraz metodę na co 2 oczka, zobaczę, czy tyle wystarczy, czyli będę się za każdym razem bijała o 2 oczka ścisłe, a jeżeli uznam, że jest za szeroko, to niestety będę musiała troszeczkę spróbować i zmienić metodę, prawdopodobnie raz 2 oczka, raz 3, ale to Wam powiem, jak już przerobię większą część z tego ściągacza. Oczywiście robimy go cały czas naokoło i jak dojdziecie tutaj, to pokażę Wam, jak go połączyć.
I później zajmiemy się oczywiście rękawami. Ja Wam tylko pokażę, jak połączyć, jak zacząć robić te rękawy od miejsca, w którym tutaj zaczęliśmy, czyli od środka. Natomiast oczywiście Wy rękawy możecie zostawić też krótkie, możecie zrobić tak jak ja, więc ja pokażę Wam to pierwsze okrążenie zaczynające. Natomiast oczywiście długość tego rękawa zależy od Was, no i wykończenie również. Będę stosowała takie jak tutaj, z tym, że przy rękawie zazwyczaj jest tak, że ściągacz musi być bardziej ściśnięty, więc prawdopodobnie będę musiała zastosować już technikę o 3 oczka cały czas. No ale to wyjdzie mi tak naprawdę w praniu, więc zrobię jakąś część robótki i powiem Wam, jak to dokładnie u mnie wyszło. I tak wygląda już gotowy ściągacz. Ja już zrobiłam sobie na całej szerokości i tak jak Wam wcześniej wspominałam, zahaczyłam sobie za każdym razem o 2 oczko łańcuszka, chyba że gdzieś faktycznie było to oczko takie na przykład na środku, jak wyglądało jak podwójne, no to zahaczałam tylko w środkową pętelkę tej piramidki. Ale tak naprawdę sami zauważycie, jak będziecie robić ten ściągacz, jak on się zachowuje, czy jest za wąski, czy za szeroki i możecie wtedy odpowiednio dostosować te zaczepianie tutaj na tym końcu tego łańcuszka. Jeśli chodzi o koniec, to kończę tutaj na górze, jestem na prawej stronie, mniej więcej tutaj mam złączone, tak żeby był jak najmniejszy tutaj odstęp pomiędzy tymi warstwami i będę teraz sobie zszywała, wykonując właśnie ściek taki sam. Czyli zobaczcie, ja sobie teraz tak przyłożę, żeby prawa strona weszła do prawej strony i tutaj mam to zszywanie na lewej stronie i będę starała się zachować wzór. Z tej strony zachowam ten łańcuszek, a z tej strony pobiorę łańcuszek cały. Tak, żeby było widoczna tylko ta część. Czyli zobaczcie, teraz sobie wysunę sobie troszeczkę to oczko, przyłożę jeszcze raz do siebie te krawędzie i tak jak wcześniej wspominałam, tutaj wybieram początkową pętelkę. To jest moja pierwsza pętelka, no jest tutaj widoczna z tej strony. Jeszcze raz wkładam tutaj szydełko w tą pętelkę, inaczej. Tą pętelkę, słuchajcie, sobie muszę troszeczkę zmniejszyć, bo ona jest już za duża. A i gdzie mi się to tutaj wszystko pouciekało? Ok, jest ta pętelka. Mam ją na szydełku i przekładam ją właśnie przez to oczko i robię oczko ścisłe. Czyli jak gdyby połączyłam ze sobą te okrążenia. Następnie wybieram drugie oczko od tej strony całe, a od tej strony wybieram oczko. Tutaj zostawiam tylko jedną tylną pętelkę, żeby wzór ładnie wyglądał przy łączeniu. I znowu przeciągam przez te wszystkie pętelki i robię oczko ścisłe. I znowu z tej strony wybieram całe oczko, a z tej strony przy kolejnym oczku pobieram tylko taką tylną pętelkę. Ja przerobię kilka oczek i pokażę Wam, o co mi chodzi. Pewnie osoby, które już ze mną robią, to wiedzą, że po prostu przy zszywaniu chcę zachować ciągłość wzoru i patrzę na pętelki od środka tak, żeby to ładnie wyglądało, tak jakby nie było zszycia. No i zobaczcie, jak ja sobie odwrócę na prawą stronę, to mam zachowaną taką fajną ciągłość, nie widać tutaj żadnych pętelek, tak jakby nie było zszywania. I o to tutaj tak naprawdę chodzi, czyli pobrać takie pętelki, żeby zszycie było niewidoczne. I tak robię sobie już do samego końca. Tu mi dosłownie zostało tylko kilka pętelek. Tu muszę pobrać całą, tutaj tylną, tutaj całą, a tu tylko tylną. I tak tutaj muszę dojść do samego końca. No i jestem już prawie na samym końcu. Tutaj tak naprawdę jest jeszcze taka bardzo mała pętelka. Po prostu przebiję się przez tą, którą jak najbardziej tutaj mi się zahaczy. I tutaj też ciężko znaleźć tą tylną, więc mogę wbić się po prostu w jakąkolwiek całą. Zaczepiam i oczywiście przeciągam i robię oczko ścisłe. No i mam połączony ściągacz. Myślę, że fajnie to wygląda. Dobra, jeśli zrobiliście sobie już ściągacz, to trzeba zająć się rękawami.
Jeśli oczywiście robicie długi rękaw, bo tak naprawdę można zostawić krótki, ale ja pokazuję całą wersję, więc pokażę również, jak zrobić przedłużenie tego rękawa, żeby był długi. I już jeden sobie zrobiłam, jestem w trakcie kończenia. Mój rękaw też będzie miał ten sam ściągacz co tutaj, z tym, że oczywiście ilość oczek będę sobie dobierała na bieżąco, żeby rękaw troszeczkę mi się zawęził, więc będę stosowała technikę na przemian. Raz będę zaczepiała o 2 oczka łańcuszka, raz o 3. Dostosuję sobie po prostu na bieżąco, czyli nie mam jakiejś takiej sztywnej reguły, której się będę trzymała. Jedyną sztywną regułą jest taka, żeby zrobić ten ściągacz taki sam na jednym, jak i na drugim rękawie, więc po prostu na razie sobie go tak zostawiam. Przerobię drugi rękaw, a ściągacz będę robiła jednego dnia, żebym pamiętała, jak to wygląda, jak to wyszło, bo oczywiście ilość takich rzędów musi nam się zgadzać. O ile tutaj nie jest ważne, o tyle ważne jest, żeby rękawy były takie same. Dobrze, pokażę Wam teraz, jak zaczepić sobie włóczka i jak wykończyć sobie tutaj tą część pod rękawem. Ja teraz powiem Wam tak, że tutaj prawie tego nie ma jak rozpoznać, bo tak naprawdę jest takie fajne łączenie, że ciężko się tutaj dopatrzeć łączenia, ale ja oczywiście widzę, gdzie ono jest. Tutaj mam zaczepioną włóczkę, więc odtąd się zaczynało. I rękaw miał troszeczkę, będzie troszeczkę inaczej robiony, ponieważ dołożymy sobie nie tylko jeden panel środkowy, ale i również te po boku, ponieważ on się tutaj, ta część nie jest nam szeroka. Gdybym dołożyła tylko tą część i złączyła tutaj, mogłaby powstać tutaj większa dziura. Dlatego pokażę Wam, jak dostosować sobie teraz do tego, co już mamy, co jest rękawem, a rękawem u mnie jest ta piramida i tutaj ta przestrzeń. Czyli zaczynamy od tej strony, od środka, oczywiście jestem na prawej stronie i zaczepiam włóczkę tutaj. Wy musicie dostosować ten wzór z tego rzędu, na którym jesteście. Pamiętajcie, że to łatwo wywnioskować, co teraz powinniście robić, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, tak naprawdę robimy 2 rzędy, ale robimy je 2 rzędy cofnięte cały czas, czyli na zmianę. Każdy rząd składa się z literki V, z takiej piramidy, z jednego półsłupka, już się tutaj do Was przybliżam, i z 2 półsłupków obok, a w środku oczko. Czyli tak naprawdę pilnujemy zawsze tych 4 rzędów, żeby się powtarzały. V, piramidka, półsłupek i pomiędzy 2 półsłupki. I jak ja teraz popatrzę, co ja muszę zrobić, skończyłam na piramidzie tutaj, więc będę wykonywała ten wzór, w którym zaczepiam półsłupek w piramidkę, później robię 3 oczka łańcuszka, ponieważ były 3 rzędy, i robię moje V, tak? I dlatego to jest ważne, żebyście sobie sprawdzili, bo od tego momentu musimy zacząć. Czyli jeżeli ja tutaj muszę wykonać półsłupek, ponieważ w piramidce robimy półsłupek, to muszę w jednym miejscu doczepić tak, żeby zrobić tutaj V, żeby było dokładnie to. Potem na środku muszę zaczepić tym półsłupkiem, to tak jakby traktuję tutaj tą część środkową, jakbym miała tutaj piramidkę, po prostu. I z kolejnego boku również muszę zaczepić moje V. Czyli tak naprawdę dokładam 3 takie sekwencje, znaczy to nie są 3 sekwencje, po prostu 3 takie wzory. Musi to być liczba nieparzysta, w taki sposób, żeby Wam się po prostu zgodził wzór. Kończę na 2 piramidkach, więc w środku by była piramida, i po bokach musi być wzór, który jest pomiędzy piramidami. Tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli nie chcielibyście zbytnio rozszerzać, można by tylko w środkowej części zrobić ten wzór, który jest pomiędzy piramidami, ale się może okazać, że ta dziura powstanie większa, więc ja sobie zrobiłam dodatkowy rząd i już pokażę, jak to robić. Czyli Wy sobie sprawdzacie, czym tutaj zakończyliście, bo od tego zależy, co będzie teraz w środku. Tak jak wcześniej Wam wspominałam, na piramidce zawsze zaczepiałam półsłupek. I to samo mam teraz zrobić właśnie w środku, bo to jest rząd, który bym robiła teraz. Czyli tak, biorę sobie moją włóczkę, robię sobie pętelkę podstawową, przeciągam, wbijam dosłownie szydełko w ten środek, tu gdzie robiłam ten pierwszy taki wzór, gdzie były 4 oczka łańcuszka, a później akurat u mnie wychodził ten wzór pomiędzy półsłupkami. Wy musicie sobie dostosować do tego, co tam, na którym momencie zaczęliście po prostu robić. Doczepiam łańcuszek, robię oczko ścisłe i jeszcze raz w tym miejscu zrobię sobie półsłupek. I to jest właśnie ta część, którą bym zrobiła na piramidzie. Już tutaj sobie znajdę jakiś znacznik i zaczepię oczywiście o ten półsłupek.
Następnie zawsze po półsłupku szły 3 oczka łańcuszka, ponieważ piramida składała się z 3 takich rozszerzonych słupków. I tu pomiędzy tą przestrzenią, akurat właśnie w tej części mam taką dziurę, wykonam właśnie moje V. Dzięki temu będzie ładne połączenie i nie będzie zbytniej dziury pomiędzy tutaj pachami. Ok, i widzicie, tu jest moje V. Ono po prostu zaczepiłam w dowolnym miejscu. Tak naprawdę mogą zaczepić tu albo tu. To wszystko zależy, co Wam wyszło, gdzie Wam pasuje. Dobierzcie taką pętelkę, która będzie najlepiej pasowała. I znowu 3 oczka łańcuszka. I teraz już jestem na rękawie, więc wykonuję cały czas ten wzór właściwy. Czyli znowu 3 oczka łańcuszka. I znowu w tej przestrzeni właśnie V. I znowu 3 oczka łańcuszka. I za każdym razem po prostu upewnijcie się, że macie właśnie tą sekwencję, która się powtarza w 4 rzędach, tak jak Wam wspominałam. Czyli półsłupek, 2 półsłupki, V, piramida. I tak musi być zawsze. Nawet to jest dobry wyznacznik, jak robicie właśnie w ogóle sweter, to pewnie już zdążyliście zauważyć, jak to wygląda, ale tutaj jest to ważne przy rękawie, żeby sobie w dobrym momencie zacząć od dobrego rzędu. Dobra, przerobię dookoła i dojdę do tego momentu i powiem Wam, co tutaj robię. Ok, przerobiłam jedno okrążenie i jestem w miejscu, w którym tak naprawdę zaczynałam, czyli pod pachą na środkowej części tutaj. I teraz tak, zobaczcie, tu miałam moją piramidę, na której się kończyła, więc tak, muszę zrobić 3 oczka łańcuszka, tak jak z każdej strony i muszę zrobić dokładnie to samo, co tutaj, czyli zobaczcie, zaczynaliśmy od środka i zaczynaliśmy później od wypełnienia tej przestrzeni, której mamy tutaj dodatkową taką i tutaj Wy robicie to, co akurat jest we Waszym rzędzie, to, co wyszło Wam z wzoru. Ja muszę zrobić moje V, więc robię sobie V, no i oczywiście po tym V również mam 3 oczka łańcuszka, ponieważ z tej strony też zrobiłam 3 oczka łańcuszka, czyli raz, 2, 3 zrobione. Słuchajcie, tylko tutaj to łączenie będzie troszeczkę inne. Ponieważ zachowam dokładnie taki sam sposób, jak robiłam wcześniej, czyli nie będę się wbijała tutaj w tą przestrzeń, bo bym nie mogła wykonać kolejnego wzoru tutaj. Znaczy mogłabym, ale chcę zachować tą samą, od tej samej strony robić co zawsze, bo mogłabym teraz zacząć od oczka łańcuszka i półsłupka, ale musiałabym pamiętać, że tu zrobić na końcu półsłupek, a ja już tak sobie zaczęłam, że po prostu zacznę od tego półsłupka, czyli zamiast połączyć, tego też nie będzie widać, po prostu wybieram sobie przed tym półsłupkiem, jest jakaś przestrzeń, wybieram sobie tą część, robię półsłupek i tutaj robię oczko łańcuszka i tutaj półsłupek. W taki sposób, żeby powstał mi półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek, bo to jest z kolei kolejny etap mojego wzoru. W kolejnej części zawsze po zrobieniu tutaj półsłupka, tutaj jest właśnie ten półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek, więc ja tutaj tak wykorzystałam, że nie połączyłam, troszeczkę luźniej jest to oczko, ale tą nitką sobie później wplotę we wzór i zablokuję, żeby się tutaj nic nie rozpruło, ale myślę, że się nic nie popruje. Czyli jak gdyby mam teraz półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. Po prostu wbiłam się. Tak jak wcześniej wspominałam, u mnie te łączenia są takie troszeczkę inne, ale dzięki temu bluzeczka ładniej wygląda. No i tak jak to zawsze przystało na literkę V, my tutaj zawsze robimy, sobie zaznaczę środek, jak gdyby pomiędzy tymi półsłupkami, wepnę sobie znacznik, a tutaj w tym robimy oczywiście naszą piramidę. Czyli robię piramidę. I teraz znowu ją tutaj już zaczepiam od razu, oczko łańcuszka i zaczepiam. I znowu robię tak dookoła, czyli znowu tutaj piramidka. I znowu jestem tutaj blisko mojego początku i patrzę sobie, co jeszcze mam tutaj zrobić, czyli tutaj jeszcze muszę zrobić piramidę.
naprawdę, słuchajcie, to co ja pokazuję, to oczywiście już znacie, wiecie jak to robić, ponieważ to już jest kolejny rząd, który już wykonujemy na rękawie w okrążeniu, już nic tutaj nie musimy łączyć. Ja oczywiście za każdym razem jak łączę tą piramidę, to po prostu jestem tutaj w środku, robię sobie oczko ścisłe, a potem jeszcze raz zaczynam tutaj. Już mogę sobie wypiąć znacznik, wbiłam się w środkową część tego tych moich półsłupków, no i dalej kontynuuję wzór tak jak powinnam robić, czyli jeżeli ja zrobiłam teraz wzór z piramidami, to w tym miejscu powinnam teraz zrobić wzór łączący, przygotowujący do piramidy, czyli piramida będzie tutaj, czyli muszę wykonać te moje V. Zobaczcie, czyli od razu po połączeniu w tym miejscu wykonuję sobie moje V. No i teraz to jest moim jakby początkiem tutaj. I znowu 3 oczka łańcuszka. Oczko, 3 oczka łańcuszka i znowu tutaj w tym miejscu V. Dobrze, słuchajcie, już dalej nie będę pokazywać, bo to jest ten sam wzór, co Wam pokazywałam. Po prostu chciałam tylko pokazać Wam, jak ja tutaj przeszłam przez połączenie, no a później już, tak jak zawsze mówiłam, spontanicznie sobie tutaj to wszystko zazwyczaj do środka łączę oczkiem ścisłym, tylko wtedy, kiedy mam wykonać półsłupek, to wykonałam sobie tutaj wcześniej, żeby po prostu zrobić sobie takie miejsce od razu. Ok, to łączenie zostawiam. Tak będzie wyglądał rękaw. Natomiast oczywiście rękaw robicie na taką długość, jaką Wam odpowiada. Może to być rękaw 3/4, może to być długi. Można go zakończyć, zostawić zakończenie na piramidkach, a można też zrobić do niego właśnie ściągacz. Ja zrobię sobie do niego ściągacz i tak jak Wam wcześniej wspominałam, dojdę do pewnej wysokości, która mnie interesuje, a potem zrobię sobie taki ściągacz, ponieważ chcę zrobić sobie długi rękaw. Mam za dużo chyba swetrów już 3/4, więc stwierdziłam, że ten ściągacz będzie, ten rękaw będzie długi, więc po prostu, gdy dojdę do oczywiście tak samo jak przy dolnej części, zaczynam robić ściągacz, gdy mam piramidki i również w taki sam sposób go wykonuję, czyli również nabieram, gdy skończę ten rząd, tutaj akurat mam trochę jeszcze do zrobienia, to nabieram 20 oczek łańcuszka i tam i z powrotem sobie zaczepiam. Tylko trzeba sobie dostosować ilość tych oczek ścisłych na dole. To wszystko zależy od tego, czy chcecie, żeby rękaw ściągacz był ściągający, czy chcecie, żeby był szeroki. Różne są szkoły, różnie się podoba, więc ja już tutaj nie narzucam. Po prostu pamiętajcie, że jest taka technika, że można w taki sposób właśnie sobie ściągnąć rękaw, żeby był bardziej ściągaczowy, można tak powiedzieć. I w zasadzie, jeżeli ja już tu skończę, to będę miała gotową bluzeczkę, gotowy sweterek, tylko jeszcze wspominałam Wam o tej górze, o tym dekolcie tutaj, że tak naprawdę możemy sobie go jeszcze obrębić. I oczywiście nawet możemy, słuchajcie, zrobić malutki ściągacz do niego. Może też to fajnie wyglądać w taki sam sposób jak tutaj. Czyli można na przykład ściągacz na 5 cm, doczepić sobie włóczkę, mam miejscu najlepiej tutaj, gdzie mieliśmy to łączenie, doczepić włóczkę i zrobić sobie ściągacz taki malutki. Jeszcze nie wiem, co zrobię, zastanawiam się. Natomiast też oczywiście, jeżeli dobrze leży ściągacz i nie potrzeba zbytnio go wykańczać, bo nie chcecie, żeby tych ściągaczy było za dużo, można po prostu zostawić już to okrążenie, bo ono jest ładne, albo jeszcze zrobić jeden rząd oczek ścisłych. Oczka ścisłe robi się bardzo prosto, po prostu wpinam włóczkę i przerabiam oczka ścisłe. W każdym oczku się wbijam, oczko ścisłe. Po co się to robi? Po to, żeby tak naprawdę zawęzić dekolt, bo jeśli się okaże, że na przykład dekolt Wam spada, na ramię Wam to przeszkadza, to zawsze możecie w taki sposób go sobie zawęzić, żeby przerobić sobie rząd oczek ścisłych, albo nawet 2 rzędy i te oczka się wtedy też wyrównają i on na pewno ściągnie Waszą górę. Na pewno nie będzie już taka, nie będzie się rozszerzała. To też czasami może się zdarzyć na przykład po praniu, zwłaszcza jak robicie z jakiejś włóczki rozciągającej się, że na przykład właśnie dekolt się rozciągnął. Wtedy polecam sobie właśnie przerobić nawet 2-3 okrążenia takimi oczkami ścisłymi. Można w takim okrążeniu wbijać się w całe oczka, a można tylko w tylną pętelkę, wtedy też fajnie to wygląda.
Ok, nie chcę tutaj już pokazywać czegoś, co ja już kiedyś pokazywałam i przedłużać, bo pomysłów jest naprawdę bardzo dużo na wykończenie dekoldu. Wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Pamiętajcie, że to zależy od Was, od Waszych umiejętności i od Waszej inwencji twórczej, jak ostatecznie będzie wyglądała bluzeczka i sweterek. Myślę, że to już na tyle. Wy już na początku widzieliście, jak wygląda mój sweterek. Co miałam pokazać, to pokazałam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten pomysł i że sobie zrobicie własną bluzeczkę, własny top, własny sweterek z różnych włóczek, nawet z tego Kid Silka. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No, czekam na Wasze zdjęcia, które można umieszczać już w naszej społeczności. Także do zobaczenia. Pa, pa!